Dlaczego kobiety nie lubią miłych mężczyzn? Dzień dobry Państwu. W pewnym sensie jest to temat tego odcinka. Mówię tutaj w pewnym sensie z tego powodu, że ja tego tytułu nie wymyśliłem. Tytuł ten nosi materiał, który mi ochoczo wysyłacie, czy to przez Instagram, czy przez kontakt mailowy. Otrzymywałem od Państwa link do tego materiału, z niewiadomych względów po prostu interesuje Was to, co myślę na temat tego materiału. I Szanowni Państwo, ten materiał pani Moniki Dudziak ma prawie, czy tam ponad 20 minut, ale na pewno kręci się w tej okolicy. Ja pozwoliłem sobie na to, aby obejrzeć cały ten materiał, ale uważam, że nie muszę Państwu omawiać całego materiału, a puszczę tutaj tylko około 2 minut tego materiału, które to rozjaśnią Państwu, o co w tym wszystkim chodzi, a później przejdziemy sobie tylko do mojego monologu. A więc puszczam Państwu materiał pani Moniki, abyście w pewnym sensie, w jakimś stopniu zapoznali się z owym materiałem. Puszczajmy. Hello, tutaj Monika. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego kobiety mogą preferować bad boy, a nie nice guy czy good guy. Dlatego, że ile razy się słyszało, albo nawet w filmach oglądało, że kobieta ma dobrego mężczyznę, który jest szanowany wśród innych, który jest lubiany, który jest dobry, który jest oddany, lojalny, ale mimo wszystko jakimś trafem kobieta kończy z tym mężczyzną. Więc dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, nie można myśleć i trzeba to obalić też, że kobieta nie chce być z good guy, dlatego że jest za miły, albo dlatego że jest za dobry. I wtedy mężczyźni może, nie wiem, myślą, albo w ogóle ludzie, że trzeba być niemiłym, albo trzeba być złym i wtedy kobiety na to lecą, jeżeli jest się dla nich niemiłym, jeżeli mówi się do nich bezczelne rzeczy i tak dalej, co jest kompletnie nieprawdą. Tu nie chodzi o to, że ten mężczyzna jest za miły, albo za dobry, albo za bardzo lojalny kobiecie. Tu chodzi o to, co ci mężczyźni nie mają i czego teoretycznie nie mogą zapewnić kobiecie, a nie to, że są za dobrzy, a nie to, jacy są. Chodzi o brak pewnych cech, które z reguły występują u bad boy. I te cechy, zaraz je wymienię, są dla kobiety tak ważne, że kobieta nawet jest w stanie, jest w stanie wytrzymać to, że ten bad boy jest kontrolujący, manipulujący, jest niedostępny emocjonalnie, jest nieodpowiedzialny. Czasami nawet kobieta jest w stanie te cechy, których nie chce, wytrzymać w zamian za to, że ten bad boy wykazuje inne cechy, które kobieta pożąda i które są jej potrzebne do tego, żeby poczuć się bezpieczną, bo bezpieczeństwo to jest numer 1 wartość dla kobiety, jeżeli chodzi o wchodzenie w relacje z mężczyzną. I tutaj uważam, że warto na tym etapie zakończyć. Szanowni Państwo, dzisiaj bezpieczeństwo zapewnia się poprzez jedną rzecz. Nie są te czasy, kiedy chodzimy z dzidą na mamuta. Dziś bezpieczeństwo najczęściej zapewnia się poprzez jeden atut. Kasa. I ja nie uważam, że jest w tym coś złego, ale owijanie w bawełnę, że świat kręci się dookoła czegoś innego, uważam za niestosowne. Szanowni Państwo, i mógłbym dalej oglądać ten materiał, ale uważam, że nie ma sensu i wystarczy przejść sobie do cech, które tutaj są okazane. Nice guy. Bycie lubianym, unika konfliktów, niezdecydowany, zależny od innych, pasywny, mało asertywny, uległy, nieodpowiedzialny, nieszczery, uległy po raz drugi, czyli jest uległy dwukrotnie, tchórzliwy. Good guy. Kieruje się dobrem innych, dojrzały emocjonalnie, oddany, lojalny, odpowiedzialny, szanuje granice innych, uczciwy, autentyczny, kompetentny, skłonny do podporządkowania, może unikać ryzyka, unika konfliktów, działa dyplomatycznie. I tutaj mamy, przejdę gdzieś, gdzie będzie widoczny ten screen, co posiada bad boy. Pewny siebie, niezależny, trudny do kontrolowania. Nie wiem, co jest tutaj napisane. Udny, wodny, lodny? Nie mam pojęcia. Groźny, kompetencje, zdolny
dużo energii, równa się charyzmatyczny, brak potrzeby aprobaty, zdolny do konfrontacji, stanowczy, nieustępliwy. I poniżej znajdują się cechy, które kobieta jest w stanie zaakceptować, aby być z mężczyzną, który przejawia te cechy bad boya. Kontrola, w sensie, że kontroluje kobiety, jest pogardliwy, manipuluje, jest destrukcyjny, odbiera jej wolność, brak odpowiedzialności, wybuchowy, niedostępny emocjonalny. Muszę przyznać, że jeśli facet jest zdolny do destrukcji, jest pogardliwy, odbiera wolność, posiada brak odpowiedzialności, jest wybuchowy, to poczekajcie chwileczkę. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ta pani mówi o tym, że ona chce bezpieczeństwa, że w sensie, że kobiety chcą bezpieczeństwa. Tak? I wybiera faceta, który zapewnia jej bezpieczeństwo przez to, że jest pewny siebie, jest niezależny, ma dużo energii, nie ma potrzeby aprobaty, jest zdolny do konfrontacji, stanowczy, nieustępliwy. Czy to zapewnia bezpieczeństwo? Zestawiając to z cechami, że jest tak, kontrolujący, pogardliwy, manipulujący ją, jest dla niej destrukcyjny, odbiera jej wolność, jest nieodpowiedzialny, jest wybuchowy i niedostępny emocjonalny. Czy facet, który jest wybuchowy, nieodpowiedzialny, odbierający wolność, destrukcyjny, manipulujący, kontrolujący, pogardliwy jest bezpiecznym facetem? W sensie, bo ona znosi te cechy, czyli rozumiem, że znosi je w stosunku do siebie, nie w stosunku do innych, bo wiadomo, kiedy byłoby to w stosunku do innych, to co ją to obchodzi, jakie ten facet ma cechy, ale to rozumiem, że on te cechy typu pogarda, manipulacja, odbieranie wolności, brak odpowiedzialności stosuje do niej. I ja się z tym nie zgodzę, że tu chodzi o te cechy, pewny siebie, niezależny i tak dalej. One często wiążą się z pewną kompetencją. Ta kompetencja zostanie przedstawiona teraz na kilku slajdach. W taki sposób, szanowni państwo, wygląda kompetencja, którą może posiadać bad boy, good guy oraz nice guy. Tym bardziej, że w medialnych postaciach na całym świecie jest kilka najbogatszych osób, czy to w Polsce, czy na świecie. I są to osoby, które nazywane są kukoldami. Są to tak zwani białorycerze i tak dalej. Są to mężczyźni, którzy są takimi nice guy, którzy dorobili się majątków, ale są mili, unikają konfrontacji, są ulegli i tak dalej. Bardzo tchórzliwi, ale takie osoby też są w stanie dorobić się majątku. I wokół nich kręci się mnóstwo kobiet. Zauważmy, że mamy na przykład w Polsce streamerów, patusów, którzy nie są odpowiedzialni, którzy potrzebują aprobaty. Więc jeśli miałbym powiedzieć, jaka cecha wyróżnia mężczyznę, który ma powodzenie, powiedziałbym, że jest to tylko facet, który ma kapitał. Niestety, ja nawet pod tym względem współczuję kobietom, ponieważ ja nie chciałbym swojego życia podporządkowywać tylko pod kogoś, kto ma pieniądze. Dla mnie to byłoby po prostu nieśmiesznym żartem. I sam w swoim otoczeniu znam dwie takie osoby. Mamy panią, nazwijmy ją Kasia, żeby nie było, że ktoś się skojarzy, ponieważ z jednego materiału już ktoś skojarzył pewną osobę z mojego otoczenia i wie, że to ona jest. Jesteś naprawdę cwani. I pani Kasia miała swoje własnościowe mieszkanie, które dalej posiada, ale aktualnie je wynajmuje osobom trzecim. Swój kilkunastoletni samochód. Zamieszkała z Piotrusiem. Piotruś ma piękny, duży dom, który odziedziczył od rodziców. Znaczy odziedziczył. Jego rodzice jeszcze żyją, kupili mu. Nie jest on asertywny, nie jest on zdolny do konfrontacji, nie jest on człowiekiem, który jest odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym na pewno jest jego ojciec, ponieważ to on właśnie zarządza dużym przedsiębiorcą. On raczej jest takim właśnie good guyem. To znaczy, tak można byłoby powiedzieć, gdyby nie to, że lubi sobie podymać na boku, lubi czasami strzelić w łeb i tak dalej. Ale ona z jakiegoś powodu to znosi. Nie wraca do swojego mieszkania. Podkreślam, swojego. Swojego starego grata sprzedała, teraz jeździ sobie nowiutkim Mercedesem i mieszka w dużym domu. Razem nigdzie nie wychodzą, chodzą osobno. On sobie chodzi osobno na siłownię, on chodzi sobie osobno
do barów i ona robi to samo. Jedyne, co ich łączy, to to, że spotykają się w tym samym domu, w którym dochodzi do takiej trochę emocjonalnej tragedii. Druga dziewczyna, Patrycja. Oczywiście mówię, imię jest zmienione, ponieważ świat jest mały. Lata temu wyjechała do Niemiec do pracy. Poznała tam Niemca, no ten Niemiec zdobił jej dzieciaka, no i zamieszkała z nim. W bardzo dużej, już nawet nie nazwę tego domu, a rezydencji. No cóż, zamieszkali tam głównie z tego powodu, bo no, Niemiec pewnego razu zaufał jej, no i zalał formę. Czy prawidłowo, czy nieprawidłowo, to nie moja bajka, ale no, zalał formę. No i tak razem zostali i on sobie lubi jej strzelić. Lubi sobie na boku podupczyć. Lubi generalnie dużo rzeczy. Z nią praktycznie już w ogóle kontaktu żadnego nie ma, mimo że mieszkają razem, no ale mają osobne życia. Mają też wspólne dziecko, mieszkają sobie. Ona oczywiście drogi samochód, torebki. No, jeśli chodzi o finanse, to w ogóle nie narzeka. I tak się składa, że to jest osoba, którą znam bardzo blisko. No i oficjalna informacja wypływająca z jej ust i ona powiedziała, słuchaj, ja generalnie marzę o tym, żeby go zostawić, ale nie jestem w stanie. Bo gdy wyobrażę sobie, że będę musiała wrócić do jakiegoś wynajmowanego mieszkanka, do jakiejś klitki i będę musiała przerzucić się na jeżdżenie 20-letnim gratem, to ta wizja mnie do tego stopnia przeraża, że nie jestem w stanie. Wolę znosić to, niż wrócić do poprzedniego życia. Więc no... Sorry. W przypadku nice guy'a, good guy'a, bad boya, no ja bym raczej dał tutaj, jeśli chodzi o cechy, kasa, kasa, kasa i tyle. A nie bawił się w jakieś śmieszne sugerowanie tego, że to o inne rzeczy w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam.